W dzisiejszym odcinku, krok po kroku w formie poradnika przerobimy tą okropnie i nudnie wyglądającą kuźnię w Minecraft w kozacką, średniowieczną, pełną detali kuźnię z prawdziwego zdarzenia, którą mogliście zobaczyć na odcinku, w którym przerabiałem całą wioskę na survivalu. Jako że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy. Teraz na ekranie wyświetla Wam się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania dokładnie tej kuźni, którą zobaczycie na poradniku. Na spokojnie zdjęcie zróbcie sobie później po obejrzeniu tego poradnika, żeby po prostu łatwiej Wam się budowało. Teraz z kolei wyświetlają Wam się pełne wymiary potrzebne do zbudowania tej kuźni i tak samo. Na spokojnie pierw obejrzyjcie, żeby nie popełnić błędów, a dopiero później wróćcie się i zaczniecie sobie budować na spokojnie razem ze mną. Te wymiary i tak powinny gdzieś być na ekranie jeszcze przez jakiś czas, czy pode mną, czy gdziekolwiek. Dobrze widzowie. I tak wejście znajduje się z tej strony i pamiętajcie, że pełen schemat tej budowli, czyli jeżeli ktoś by chciał sobie budować to wszystko tak po kolei, to wszystko po kolei będziecie mogli sobie zbudować. Cały schemat będzie czekał na Was w zakładce społeczność. Oczywiście mówię tu o osobach, które mają wykupionego wspierającego za 15 zł lub więcej. Także na spokojnie, jeżeli macie takiego wspierającego, to możecie sobie skorzystać ze schematika, który znajduje się w zakładce społeczność. A wszystkim innym pozostaje ten odcinek. Dobrze, bez przedłużania zacznijmy sobie budować. Tu mamy to wejście, o którym wspominałem i teraz tak o. Ja na początku, drodzy widzowie, zbuduję sobie to wszystko dookoła. Czyli tutaj robimy, tu mamy raz, dwa, trzy odstępu, robimy coś takiego i tutaj w tę stronę, tu oczywiście dostawiamy sobie coś takiego, pyk, pyk, pyk. Ja na początku zrobię coś takiego, że zbudujemy sobie te ściany i później zrobimy dopiero do nich ewentualny gradient i tak dalej. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, to powinno być wszystko tutaj te ściany na wysokość 4, jeżeli się nie mylę, a raczej nie powinienem, choć kto wie, każdy się mylić może, szczególnie o tak późnej porze, o której ja to nagrywam. Dobrze, tu sobie robimy oczywiście coś takiego. I na razie to zostawiamy, chociaż dobra widzowie. Tylko teraz czekaj, czy to było na 3 czy na 2? Nie, no dobra, to jest git zrobione. Tylko teraz tak o. Tu robimy sobie coś takiego. Pyk, 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 pyk. I tutaj również sobie robimy coś takiego, mimo że te drzwi są na 3, to tu będziemy mieli tak na 2 zrobione, jeżeli się nie mylę. Ok. Tutaj natomiast robimy sobie zabudowę, możemy sobie od razu zrobić miejsce na okno, jeżeli się nie mylę, a nie powinienem w tym wypadku. Oczywiście tradycyjnie tu musi być coś takiego. Okno jeszcze prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie. Tu na pewno będzie jedno okno w tym miejscu, które sobie z chęcią zrobię. Tutaj możemy, nie musimy zrobić coś takiego. Tu natomiast chciałbym, żebyście jednak coś takiego zrobili i tutaj będzie jeszcze, no właśnie, tylko jak ja to teraz to zrobiłem? Chyba to było coś takiego to było chyba. I wtedy może bez tego będzie. Jak najbardziej jeszcze jak, tak to tutaj zostawiamy. Tu na środku również możemy sobie zrobić jedno okienko i zróbmy sobie od razu też tutaj ciach, ciach, ciach. Tutaj, no skoro to tam wywaliliśmy, no to tutaj też to wywalmy, zróbmy sobie od razu pyk, pyk, pyk. Tu oczywiście doniczka, robimy sobie ją w taki sposób. Jedna, tu będzie druga doniczka, żebyśmy już to z zewnątrz mieli troszeczkę zrobione i żebym mógł się pozbyć tych materiałów, które nie są mi za bardzo potrzebne. Tu natomiast robimy coś takiego i tutaj dostawiamy sobie raz, dwa, trzy kurczaczki pieczone. Nie wiem, czy nie powinienem tego przesunąć i pewnie na pewno musiałem to przesunąć. Coś takiego tutaj mamy. Tak, no i tak jak myślałem, tutaj to okno powinienem sobie zrobić tutaj, bo wtedy mi się to ładnie tutaj łączyło. Tak, jest gites. Teraz jest prawidłowo, tak jak być powinno. Dobra, i teraz tak o, tu sobie podnosimy na wysokość 5 kratki, raz, dwa, 3, 4, 5 jak widzicie, no i robimy sobie do góry takie coś. I tutaj z tej strony również to jest wysokość 5, tu mamy 6, 7 i 8 do góry. Pach. Jeżeli chodzi tutaj o to, dostawiamy jeszcze coś takiego. Tutaj również dostawiamy sobie coś takiego. Ciach, ciach. Tutaj gdzieś by wypadało jeszcze wyrąbać okno. No i tu możemy jeszcze zrobić coś takiego. Z tej strony również musimy sobie wyrąbać w takim razie to okno i też zrobić coś takiego. Jeżeli chodzi o szyby, wstawiamy zwykłe, najzwyklejsze
szyby, drodzy widzowie, żebyście tutaj nie kombinowali za mocno. Proszę nie kombinować, żeby nie zepsuć. Tu natomiast możemy sobie zrobić coś takiego i tutaj powiesić sobie latarnię. Dobrze, tak jak mówiłem, tutaj sobie zawieszamy jeszcze latarnię, no i to jest ten moment tak naprawdę, w którym możemy sobie to gdzieś tam pogradientować, żeby to troszkę bardziej urozmaicić ten wygląd, powiedzmy. Tutaj jeszcze bym sobie zrobił coś takiego i zrobił sobie takie, wiecie co? Ja sobie zrobiłem tu taki sklepik, tu można jeszcze położyć ramka na przedmioty, za to. Tu sobie położyć coś takiego, no i powiedzmy sobie zrobić taki sklepik, tu napisać ceny i tak dalej, żeby tak wiecie, było to bardziej imersyjnie. Tu oczywiście również możemy, a nawet byśmy musieli sobie to jakoś fajnie pogradientować. Nic nie stoi na przeszkodzie ku temu. Standardowo ja to robię na czuja, drogi widzu. Ja się tu na tym niespecjalnie zmużdżam, po prostu tak jak mi gdzieś tam pasuje, gdzie uważam, że może czegoś brakować, gdzieś jakiś akcencik, coś tego, no to jest kurde ten właśnie moment, w którym możemy sobie to postawić, nie? Tutaj sobie dajesz, coś takiego, jakieś kwiatki, jakie chcesz, twoje ulubione, widzu. Postaw sobie tu swoje ulubione kwiatki. Dobrze. I tą główną część mamy zrobioną, tu zaraz tym placem się zajmiemy za chwilę, bo chciałbym jeszcze tutaj w takim razie udekorować. No jeżeli już robię, no to dobrze by było zrobić to jakoś w miarę porządnie. Dobra, i teraz tak po wejściu stawiamy sobie tutaj od razu cyk, łóżeczko, tu dwie skrzynki, tutaj raz, dwa, trzy możemy zrobić coś takiego, tu możemy sobie postawić statyw, tu dobrze by było mieć, czekaj, tu będzie szło przez środek, bla bla bla, tu kowadło, ok, tu możemy sobie postawić jedno łóżko, dajemy raz z shifcikiem 2, pyk, pyk, tu oczywiście pyk z shifcikiem pyk, tu by trzeba było zrobić jakieś wejście na górę, no żeby tam jednak jakoś mogli wchodzić te nasze wieśniaki do swojego łóżka. Bym tu zrobił może w ten sposób, a tutaj w ten sposób, żeby tak fajnie zakręcało osą. No i tu standardowo jeszcze by trzeba było łóżeczko postawić, żeby to nam się wszystko zgadzało, no bo tu jednak będą 3 profesje, nie? Mamy raz, 2, 3, tu nawet 4, nie dobra, 4 profesje będą nawet. No, także najlepiej, żebyście to mieli, nie? Ogólnie tak wam powiem. Dobra, co dalej? Tutaj możecie sobie pododawać jakieś frame'y. I na tych frame'ach, moi drodzy, co na tych frame'ach? Na tych frame'ach umieśćcie sobie miecze, tarcze, różne tego typu pierdółki, po prostu sobie stąd, po prostu wszystko to możecie sobie umieścić i wszystko to możecie sobie tutaj umieścić. Nie ma żadnego, kurde, problema, nie? Także to możecie sobie zrobić i możemy przejść do zamknięcia tej części i wtedy będziemy mogli sobie przejść tutaj dalej do roboty, nie? Dobra, jeżeli chodzi o dach. Dach robimy w taki sposób, że tutaj sobie robimy w ten sposób, tutaj robimy sobie w ten sposób, tutaj dostawiamy sobie od wewnątrz, tutaj również dostawiamy sobie od wewnątrz, drogi widzu. Tutaj na przykład to robimy też sobie w taki sposób, pyk, pyk. Tutaj też możemy sobie zrobić dokładnie w taki sposób. No i tak po prostu sobie schodkami do góry, tu oczywiście sobie zostawiamy oświetlenie. No i tu całość możemy sobie ładnie, fajnie zamykać, bo dlaczego by nie? Wszystko nam się będzie fajnie łączyło. Mega fajnie ogólnie, widzu. Teraz widzę, że zapomniałem o jednej rzeczy, czyli łupkowaty bloczek. O, git, tego potrzebowałem. Zalepiam se to, tu dostawiam se to. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o dach kuźni, mam to zrobione. I zaraz tak powiem, Patryk, ale tu komin powinien być, Patryk, powinien być tu komin. O, właśnie, drzwi świerkowe wstawcie se od wewnątrz, żeby to jakoś wyglądało. No i kurde, ta główna część, powiem wam, mamy zrobioną. Teraz czas przejść do tej bardziej, Jakby to powiedzieć, złożonej części. dobrze. I teraz tak jeżeli chodzi o tą część, zaczniemy sobie od pieca hutniczego, czyli tutaj robimy sobie 2, teraz tu robimy sobie coś takiego, mniej więcej. Tutaj dostawiamy sobie w ten sposób, tylko teraz, żebym ja się nie rozpędził z tym, a jednak nie, dobra, tu sobie dostawiamy od razu ciach, 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 ok, tu robimy pyk, pyk, tutaj pyk, pyk, tutaj wstawiamy sobie netherrack, podpalamy go, dajemy tutaj od razu cyk, coś takiego, tutaj możemy dodać cyk,
cyk, elegancko. Tutaj dostawiamy sobie raz, dwa. To tu z tej strony wiadomo, że będzie 3, 4. Tu będzie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fajnie. No i tu trzeba by było też jakoś to sensownie zrobić, ponieważ coś takiego możemy tu wymodzić i tutaj dodać sobie klapę, z której będziemy po prostu sobie odbierali co? No popiół, nie? Tu możemy sobie też jakoś to fajnie tak połączyć, żeby to, znaczy dobra, tu już bym nie przesadzał, nie? Ale możemy tutaj zrobić coś takiego, żeby stąd po prostu odbierano ten popiół. Natomiast tutaj po tej stronie robimy sobie coś takiego, że tutaj sobie zabudowujemy, powiedzmy gdzieś dotąd, jakoś takoś, tu sobie możemy to zrobić tak, tu sobie to jakoś jeszcze tam wygradientować, powiedzmy, o, w ten sposób. No i w zasadzie tą część z piecem mamy zrobioną. Gdyby nie to, że brakuje nam tu jeszcze jednej rzeczy, mianowicie tego, żeby ten dym się tak fajnie unosił. Oczywiście możecie to zrobić troszeczkę wyżej, wstawić tam stok siana jeszcze, żeby po prostu było to, żeby ten dym tak bardziej szedł do góry, ale ja sobie robię to w taki, a nie inny sposób, no i od was zależy, czy chcecie, żeby to bardziej wyglądało, czy mniej, żeby ten pies tutaj chodził, ale to już mówię, to zostawiam wam do decyzji, nie? Jeżeli chcecie, to po prostu postawcie tutaj jeszcze, to dajcie troszeczkę wyżej to ognisko, a pod ognisko dajcie sobie stok siana i będzie super. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o całą resztę, no to tutaj byśmy musieli sobie zrobić jakiś słup. Ten słup by musiał iść mniej więcej, no coś takiego nawet bym powiedział. No i tutaj musimy to sobie, słuchajcie, przeprowadzić w taki sposób, żeby nam to wszystko fajnie wyglądało. I tutaj możemy sobie, no właśnie, tylko to musi tak, wiecie, przechodzić przez cały nasz obiekt. Tak naprawdę aż dotąd i tutaj nawet nad tym, jeżeli chcecie jeszcze taki detal, to możecie tutaj sobie postawić blok, no na przykład, dobra, może nie tego, ale to czekajcie, tu sobie ustawmy kamień szlifierski i teraz za kamień szlifierski mogę sobie wziąć żelazo, o, gotowe do wykucia i tu możecie sobie na przykład przyczepić jeszcze gotowe żelazo do wykucia, że stamtąd przyjechało, nie? Teraz tak, o, drugi taki słup musimy sobie zrobić na równo z tym i tutaj z tym, zarąbiście, możemy to sobie podnieść do góry. No i wiadomo, że ten będzie musiał iść nieco niżej, ponieważ będzie musiał iść tutaj odtąd. Coś takiego. Pyk, 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 pyk. Ok, fajnie. No i tu na przykład możemy zrobić też coś takiego i umieścić nieprzetopioną jeszcze rudę, która właśnie jedzie do pieca na przetapianie. Tu z kolei robimy sobie jeden odstępu, dajemy sobie 2 do góry. I możemy sobie zrobić taki fajny daszek. Możecie to zrobić wyżej, możecie to zrobić niżej. Jak to zrobicie, to jest wasza wola. Możecie nawet to zrobić, dla mnie to może to być nawet na tej wysokości, nie? To jest jakby wasza sprawa, jak to zrobicie. Ja sobie to robię tutaj na tej wysokości, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało. No i tu sobie na przykład ustawię węgiel, który będę sobie przepalał, nie? Tu z kolei, wiadomo, jeżeli to jest kuźnia i tak dalej, kamień szlifierski, no co się przyda do kamienia szlifierskiego? No chyba każdy doskonale wie, że do szlifowania przyda się woda, więc tu możemy sobie zrobić taki dzbanek na wodę, a powiedzmy tutaj jeszcze możemy sobie zrobić takie składowisko żelaza, które będzie gdzieś tam jakoś transportowane tutaj i przetapiane. Wiadomo, woda być musi, to wodę też sobie możemy tutaj dolać. Ciach, ciach. I czy tak się zastanawiam, czy coś jeszcze tutaj by było potrzebne? No na pewno jakieś oświetlenie, nie? No, bo wiadomo, tutaj chodzi ten piec, ale fajnie by było to jeszcze sobie jakoś pooświetlać, bo tu będą takie różne te zakamarki i tak dalej, więc możecie sobie tu gdzieś poustawiać takie oświetlenie. Gdzie to sobie poustawiacie, to wasza sprawa. Ja nie będę wam nic narzucał. Czy tutaj gdzieś możecie sobie jeszcze coś zrobić? No pewnie, możecie sobie na przykład tutaj jeszcze zrobić coś takiego, jeżeli macie ochotę i sobie doświetlić z 2 stron. Tutaj możecie sobie na przykład też postawić gdzieś tutaj oświetlenie, to już od was zależy, nie będę wam tutaj się narzucał. Na pewno jeszcze trzeba tutaj zrobić podłogę, no bo podłoga nie może zostać trawnikowa, nie? Dobrze, jak o podłogę chodzi, no to tutaj też, widzowie, nie rozpędzajcie się za mocno, trzeba to sobie porozwalać, ale też nie do przesady, tu sobie na przykład to wyłożę coś takiego, zróbcie sobie tam jakieś takie, wiecie, miszmasz, powiedzmy, to też sobie rozwalę na razie, bo pamiętajcie, że tutaj naprawdę nic nie może pozostać tak naprawdę drewniane, nie? Więc tu możemy sobie zrobić po prostu jakąś taką
Na ślepo totalnie możecie to sobie poustawiać, żeby po prostu gdzieś tam było tego kamienia, bruku w sensie. Nie musi to być jakoś równo, nawet dobrze, żeby to nie było równo, tak po prostu właśnie tak jak ja na pałę to powstawiać, żeby to po prostu było, a następnie dalej możecie sobie to uzupełnić gravelem. Takim o właśnie tutaj, cyk, 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 żeby to rzeczywiście przypominało taki trochę, no, plac hutniczy bym powiedział, nie? Coś takiego. Pamiętajcie również, że gravel może służyć jako na przykład tutaj zostawiony popiół i na przykład tutaj możecie sobie zrobić też coś takiego, nie wiem, o, w ten sposób, do tego wziąć sobie klapę i obudować to sobie i zrobić tutaj takie, wiecie, składowisko czego? Składowisko popiołu, o to mi chodzi, nie? O, widzicie, tutaj na przykład możecie sobie zrobić coś takiego, ciach, 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 tylko pamiętajcie, nie, że jeżeli tutaj robicie coś takiego i tu jest składowisko popiołu, no to siłą rzeczy, skoro ten popiół transportujecie stąd, no to dobrze by było, żeby tu też trochę tego popiołu gdzieś tam leżało, porozsypywanego i w ten sposób, nie, żeby tak to mniej więcej całość wyglądała. No i teraz skoro mamy wieczór, no to też możemy sobie, no właśnie tutaj postawić to oświetlenie, zobaczyć gdzie mamy doświetlone, gdzie nie mamy doświetlone, gdzie chcielibyśmy jeszcze doświetlić, a gdzie nie chcielibyśmy doświetlać. Tu na przykład mógłbym coś sobie takiego postawić, to już od Was zależy. I tu jako ostatni element będzie nam potrzebna tabliczka, ta wisząca. Robimy coś takiego, dostawiamy tutaj, no i tak naprawdę piszemy na tym, że tu jest kuźnia, nie? Żeby każdy wiedział, że to jest kuźnia, jakby ktoś był ślepy i nie wiedział. No i co, czy my już to mamy gotowe? Wydaje mi się, że tak. Zaraz Wam pokażę efekt finalny, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tylko sprawdzę, czy w środku niczego nie ma, zanim Wam pokażę ten efekt finalny, ale wszystko jest na swoim miejscu, wszystko powinno być git. Także co, Wy za chwilę widzicie efekt finalny, zostawcie suba, lajka, dzwona, no i oczywiście ocenkę, jak oceniacie ten budynek w komentarzu, z chęcią sobie przeczytam, na ile go oceniacie w skali od 1 do 10. Zostawcie suba, lajka, dzwona i przed Wami efekt finalny.